Znane powiedzenie mówi, że od przybytku głowa nie boli. Niemniej jest jeden wyjątek od tej reguły. Dzieci. 10 sekund przyjemności odkupić potem musicie migreną przez kolejnych 18 lat życia. A im więcej dzieci sobie narobicie, tym głowa będzie was bolała bardziej. Najpierw przez nieprzespane noce i odwiecznego wdychania oparów wydobywających się z pieluch, potem przez ząbkowanie, następnie przez wizyty na szkolnych wywiadówkach, a pewnego dnia o ból głowy przyprawi was konieczność wybrania 7-osobowego, rodzinnego samochodu zdolnego pomieścić przedszkole, które spłodziliście. Choć może przesadzam i po prostu potrzebujecie 7-osobowego SUV-a, bo jesteście kapitanem drużyny szczypiornistów. Tak czy siak, jeżeli szukacie takiego auta, to nasza platforma findcar.pl przychodzi wam z pomocą. Mamy nawet specjalny skrót na stronie głównej, który po kliknięciu od razu przekieruje was do oferty niemal 600 7-osobowych samochodów, jakie aktualnie mają na stanie dealerzy w całej Polsce. Wśród nich jest niemal 400 aut nowych, gotowych do natychmiastowego odbioru. Więc jeżeli oglądacie ten odcinek w korytarzu porodówki, na której wraz z żoną macie już kartę stałego klienta, to jest szansa, że pomiędzy kolejnymi falami skurczów zdążycie ogarnąć temat nowego autobusu dla powiększającej się właśnie rodziny. Oto 7 7-osobowych SUV-ów w cenie do 250 tysięcy złotych, które naszym zdaniem pomogą wam choć trochę uśmierzyć ból głowy spowodowany rodzicielstwem. Numer 1. Hyundai Santa Fe w wersji hybrydowej plug-in z napędem na 4 koła i z wyposażeniem Platinum za 239 200 zł. W konkursie na najładniejsze auto świata Santa Fe zajęłoby miejsce gdzieś pomiędzy kontenerem na śmieci a wózkiem widłowym. Nie jest zbyt urodziwe, ale jego kształty, pudełkowate, pozwoliły zmieścić na 483 cm długości wyjątkowo przestronne, ustawne i praktyczne wnętrze. Przy 5 pasażerów wepchniecie do bagażnika aż 700 litrów bagaży, a przy 7 nadal jest tam miejsce na kilka kabinówek. Santa Fe zbiera punkty także za ilość miejsca w trzecim rzędzie, składanie foteli, łatwe także poradzi sobie z nimi nawet 2-latek i to bez wstawania z wózka, oraz za udogodnienia w postaci gniazd USB-C dla każdego pasażera, licznych kieszeni, schowków, uchwytów na kubki itd. To auto zostało w detalach zaprojektowane z myślą o rodzinach do tego stopnia, że ma nawet interkom. Możecie za jego pomocą poinformować pociechy siedzące w ostatnim rzędzie, że kolejny postój na siku dopiero za 500 km. A jeżeli stanowi to dla nich jakiś problem, to mogą skorzystać z butelek po soku jabłkowym, które opróżniły do zera jeszcze na podjeździe przed domem. Choć wątpliwe, abyście przejechali tym Hyundaiem na raz 500 km, bo to hybryda plug-in, której zbiornik paliwa zmniejszono do 47 litrów. Po rozładowaniu akumulatora pali niemało, więc częstsze wizyty na stacjach są koniecznością. Dzieci nie będą zatem musiały korzystać z butelek. Za to w trybie czysto elektrycznym Santa Fe przejeżdża 50-60 km i ma niezłe osiągi. Jego 253 konie rozpędzają sporą budę do setki w 9,3 sekundy. Wersja Platinum ma na pokładzie w zasadzie wszystko. Perforowaną tapicerkę z naturalnej skóry, elektrycznie regulowane fotele i kierownice, podgrzewaną tylną kanapę, podgrzewane i wentylowane fotele z przodu, kamery 360 stopni, cyfrowy kluczyk, komplet systemów ADAS wspomagających kierowcę, a nawet audio Bose, które zagłuszy wszystkie krzyki bachorów. Jest także gniazdo 230 V, do którego można podłączyć sobie na przykład podgrzewacz do butelek, ewentualnie laktator. Numer 2. Kia Sorento z klasyczną hybrydą, napędem AWD i wyposażeniem Prestige Line za 229 900 zł. To ładniejsza siostra bliźniaczka Santa Fe. Ma podobne, bardzo praktyczne rozwiązania we wnętrzu, choć jej bagażnik jest ciut mniej pakowny, szczególnie przy komplecie 7 pasażerów. To cena za bardziej wyrafinowaną stylistykę tyłu. Choć to oczywiście kwestia gustu, tak samo jak to, że jedni wolą spłodzić dzieci z blondynką, jeszcze inni z brunetką, a jeszcze inni z całym akademikiem. O ile prezentowany przed chwilą Hyundai był pchewem, to w Kii mamy już klasyczną hybrydę, lżejszą i z większym aż o 20 litrów bakiem paliwa. A to oznacza ekonomiczniejszą jazdę z rzadszymi postojami na siku, kupę i wymiotowanie. Setka na prędkościomierzu pojawia się po 9 sekundach, a dołączany napęd na 4 koła sprawdzi się, gdy jednak na siku trzeba będzie wjechać w głąb lasu, bo przecież on albo ona przy drodze się wstydzi. Wyposażenie Prestige Line w Sorento oferuje jeszcze więcej niż Platinum w Santa Fe. Jest tu nawet wyświetlacz head-up, skóra nappa, zdalne parkowanie z pilota, a fotel kierowcy ma nawet funkcję masażu, zaś oba przednie fotele wysuwane pod
podnóżki. Na wypadek, gdyby podczas podróży wasze potomstwo doprowadziło was do takiego stanu, że zapragniecie wyciągnąć nogi. Numer 3. Skoda Kodiaq Selection 4x4 z dieslem za 229 900 zł. Jeżeli naprawdę często jeździcie w dłuższe trasy, to czeska kura z niemieckim dieslem sprawdzi się jeszcze lepiej niż hybrydy. Ma 193 konie, napęd na 4 koła, pali tyle co nic, a do setki przyspiesza w czasie poniżej 8 sekund. Będziecie zatem zadowoleni. Ale wasze dzieci już mniej, bo Kodiaq jest mniej przestronny i komfortowy niż koreańskie autobusy i nie ma tylu co one praktycznych, pomysłowych i funkcjonalnych rozwiązań. Za to bagażnik jest przepastny. Nawet przy 7 pasażerów oferuje przyzwoite 340 litrów. A gdy 2 dzieci postanowicie jednak zostawić w oknie życia, to na bagaże zostanie Wam aż 845 litrów. Prezentowany egzemplarz wyprodukowano w 2024 roku, przejechał jako demówka u dealera 3415 km, a kosztuje tyle co nowiutka Kia. Choć nie ma tak dobrego wyposażenia jak ona i na pewno nie jest tak dobrze wykonany. Nowe Skody mają niestety problem i z jakością materiałów, i z jakością montażu. Niektóre elementy mogą prezentować poziom kwiatka z bibuły, jaki wasza 5-letnia córka zrobiła w przedszkolu. Ale jeżeli jesteście zwolennikami bezstresowego wychowania, a nie przykręcania śruby, to nie powinno wam to przeszkadzać. Wersję Selection wzbogacono o pakiety Winter, Simply Clever, Convenience Plus oraz kilka innych udogodnień, w tym elektrycznie zwalniany hak holowniczy, wentylowane fotele z masażem, dźwiękochłonne szyby czy system audio firmy Canton. Powinien skutecznie zagłuszyć i klekoczące bociany pod maską i drące się latorośle w drugim i trzecim rzędzie. Numer 4. Volkswagen Tayron 2.0 TSI 4Motion Elegance za 198 500 zł. Świat się kończy. Volkswagen tańszy od Skody. I to nie jeżdżony z 2025 roku i z napędem na 4 koła 4Motion. Tylko gorzej wyposażony i nie z dieslem, a z silnikiem benzynowym o mocy 204 koni mechanicznych. Więcej pali, ale jest zaskakująco szybki. Do setki dobija ponoć w zaledwie 7,4 sekundy, a maksymalnie na autobanie poleci 224 km na godzinę. To z pewnością zrobi na waszych dzieciach spore wrażenie, na żonie pewnie mniejsze, ale akurat na czas tego testu możecie usadzić ją w trzecim rzędzie. Powinna spokojnie się tam zmieścić, bo Tayron oferuje zaskakująco dużo przestrzeni na miejscach oznaczonych numerami 6 i 7. W przeciwieństwie do Skody jest też naprawdę dobrze wykonany. Testowane przez nas w ostatnim czasie na kanale Karoseria Volkswageny bardzo pozytywnie zaskakują pod tym względem. Zarówno materiałami, jak i ich spasowaniem i solidnością montażu. W przypadku Tayrona nie jest inaczej. Gdy trzeci rząd siedzeń schowany jest w podłodze, bagażnik ma aż 850 litrów pojemności. Przy komplecie pasażerów to 345 litrów wystarczy, by pomieścić kilka kabinówek. A jak potrzebujecie więcej przestrzeni, to możecie podpiąć sobie przyczepę i zapakować do niej 2300 kg, bo prezentowany egzemplarz wyposażony jest w fabryczny hak z systemem Trailer Assist, który ułatwia prowadzenie samochodu z bagażem dodatkowym w postaci przyczepy. Wersja Elegance ma 18-calowe felgi, reflektory LED+, przyciemnione i dźwiękoszczelne szyby, fotele Ergo Active, tapicerkę z mikrofibry, 3-strefową klimatyzację, elektryczną klapę bagażnika, dostęp bezkluczykowy, cyfrowe zegary, kamerę cofania. Czyli wszystko to, co najpotrzebniejsze w tego typu aucie, ale bez żadnych fajerwerków, bo nie ma choćby elektrycznej regulacji foteli, wyświetlacza head-up, nie ma reflektorów Matrix, nie ma też kamer 360 stopni. Niemniej, biorąc pod uwagę, że auto ma napęd na 4 koła, dynamiczną 2-litrową benzynę pod maską, 2-sprzęgłówkę DSG, 7 miejsc, wielki bagażnik i kosztuje poniżej 200 000 złotych, to możemy uznać to za naprawdę dobrą ofertę. Choć jeszcze taniej możecie mieć to. Numer 5. Mercedes GLB 200 za 196 018 zł. To opcja dla tych, którzy mając do wyboru kupienie sobie browaru albo czekolady dzieciom, zawsze wybiorą to pierwsze. GLB ma znacznie krótsze nadwozie niż wcześniej wymienione auta. Ma mniejszy bagażnik, który przy 7 pasażerach pomieści najwyżej opakowanie pieluch. Ma znacznie słabszy silnik, bo tylko 163-konny, w dodatku pochodzący z Renault i o pojemności niemowlęcej butelki ze smoczkiem. Nie ma też napędu na 4 koła, tylko na przednią oś. Za to ma coś, czego nie mają Kia, Hyundai, Skoda i Volkswagen. Gwiazdę na masce. A to wielu osobom wystarczy, bo w ich oczach
oznacza to wstęp do lepszego świata, ociekającego luksusem, prestiżem i darmowymi zaproszeniami na swingers party. Skoro stać Was na urodzenie, wychowanie, wykarmienie i wykształcenie 4 czy 5 dzieci, to stać Was też na Mercedesa i na wizytę u prywatnego wenerologa po swingers party też. A tak zupełnie serio, to 7-osobowa odmiana GLB jest dobrą opcją dla tych, którzy nie planują z kompletem pasażerów i ich bagażami dotrzeć na koniec Europy, a jedynie potrzebują małego, zwinnego autobusiku do poruszania się po mieście. Na przykład podrzucić 5-raczki do szkoły i nie potrzebować przy tym do zaparkowania przestrzeni wielkości sali gimnastycznej. GLB sprawdzi się w wąskich uliczkach, wciśnie się w każde miejsce parkingowe, zapewnia genialną widoczność i pomimo niewielkich wymiarów zewnętrznych ma bardzo funkcjonalne wnętrze. Szkoda tylko, że to wnętrze jest trochę gorzej wykonane niż to w Kii, Hyundaiu czy Volkswagenie. Prezentowany egzemplarz nie jest też nowy. Wyprodukowano go w 2024 roku, ale przejechał zaledwie 1000 km. Na pokładzie ma tapicerkę materiałowo-skórzaną, kamery 360 stopni, podgrzewane fotele i kierownicę, nawigację, elektryczną klapę bagażnika, ładowarkę indukcyjną, oświetlenie ambiente czy bezkluczykowy dostęp. Jednak najważniejszym elementem wyposażenia Mercedesa pozostaje zawsze gwiazda. Gdy któreś z Waszych dzieci powie w szkole, mój tata ma kiję, to istnieje ryzyko, że zostanie posadzone samotnie w ostatniej ławce z obawy przed tym, że zarazi innych. Ale gdy powie, moja mama jeździ Mercedesem, to zostanie przez aklamację wybrane na przewodniczącego samorządu uczniowskiego. Numer 6. Chery Tiggo 8 PHEV z wyposażeniem Prestige za 163 900 zł. Jak niemal każde auto zza Wielkiego Muru, także Tiggo 8 robi wrażenie przede wszystkim jakością materiałów we wnętrzu i wyposażeniem. W standardzie najwyższej wersji Prestige znajduje się m.in. gigantyczny ekran multimedialny, dach panoramiczny, elektrycznie regulowane, ogrzewane i wentylowane fotele przednie z funkcją masażu, ogrzewana tylna kanapa, system audio Sony z 12 głośnikami, wyświetlacz head-up, kamery 360 stopni, mocna ładowarka indukcyjna, elektryczna klapa bagażnika i wiele innych udogodnień. Układ napędowy składa się z jednostki spalinowej o mocy 143 koni i 204-konnego silnika elektrycznego. Moc systemowa to, według Chery, 279 koni, a moment obrotowy ma wynosić 365 Nm. Trzeba jednak wziąć poprawkę na to, że wszystko to policzone zostało nie na hamowni, a przy pomocy kalkulatora STEMu. Dowód? Tiggo 8 przyspiesza do setki w 9 sekund. Dość ospale jak na prawie 300 koni i 400 Nm, ale za to ma akumulator trakcyjny pozwalający przejechać na jednym ładowaniu 90 km, a samo jego ładowanie do 80% trwa tylko 20 minut. Ale do 80% od 30%, a nie od 10%, jak podają marki europejskie i japońskie. Chińczycy zwykli też nieco inaczej liczyć pojemność bagażników. Z katalogu Chery wynika, że Tiggo mieści aż 889 litrów bagaży za drugim rzędem siedzeń. Tyle, że to wartość podana aż do dachu. Śmiem zatem twierdzić, że przy tej liczbie powinna być gwiazdka i wyjaśnienie. Grozi ucięciem głów dzieciom przy mocniejszym hamowaniu. Powiecie, że Bąku znowu się uparł na tych Chińczyków, płacą mu Niemcy, ale przyznajcie sami. Prawie 300 koni, ale 9 sekund do setki. 889 litrów bagażnika, ale do dachu. Ładowanie w 20 minut, ale od 30 do 80%. Sporo tutaj kombinacji. Na szczęście cena nie zawiera żadnych gwiazdek, zaskoczeń, niedomówień i manipulacji. Na tle konkurencji o podobnych wymiarach zewnętrznych jest po prostu wyraźnie taniej. Ale czy na pewno lepiej? Tu już mam wątpliwości, bo w motoryzacji jest jak w życiu. Nie ma nic za darmo. Numer 7. Opel Frontera GS Hybrid za 113 700 zł. Teraz ci, którzy nie są na bieżąco ze zmianami w motoryzacji, mogą dostać z wrażenia biegunki i możliwe, że już wykręcają numer do salonu Opla w Szczecinie, gdzie stoi to auto. Ale zaciśnijcie zwieracze jeszcze na chwilę i poczekajcie, bo to nie jest ta Frontera, którą zachwycaliście się w latach młodości. Nowa ma z nią wspólną jedynie nazwę. I to już naprawdę wszystko. Dawna Frontera miała napęd na 4 koła, ta go nie ma. Dawna Frontera miała porządne silniki, ta ma francuskie 1.2 THP. Dawna Frontera miała charakter całkiem poważnej maszyny offroadowej, nowa ma charakter i jakość zabawki z jajka niespodzianki. Sytuacja przedstawia się więc tak, jakby Paweł nadał pierworodnemu imię Paweł, ale po latach wyszłoby na jaw, że to dziecko jego najlepszego kumpla. Trochę wstyd, dobre imię zostało zniszczone.
Czy chcę przez to powiedzieć, że nowy Opel Frontera to złe auto i nie powinniście go kupować? Absolutnie nie. Owszem, jest plastikowe bardziej niż jednorazowe maszynki do golenia. Nie ma za grosz finezji i polotu. Jak zerkniecie na zdjęcie numer 15 w tym ogłoszeniu, to zobaczycie, jak wygląda wykładzina podłogowa, którą Opel kupił chyba w sklepie z używanymi dywanami. Ale pokażcie mi drugie auto, które jest fabrycznie nowe, mimo długości zaledwie 440 cm jest w stanie pomieścić 7 osób, ma bardzo oszczędną, płynnie działającą i całkiem dynamiczną, miękką hybrydę o mocy systemowej 145 koni, która przyspiesza do setki w 9 sekund, czyli w takim samym czasie co 2 razy mocniejsze Tiggo 8. Wyposażone jest m.in. w automatyczną klimatyzację, podgrzewane fotele i kierownice, cyfrowe zegary, ładowarkę indukcyjną, reflektory i tylne lampy LED, multimedia z nawigacją i obsługą Apple CarPlay i Android Auto, kamerę cofania i czujniki parkowania. I to wszystko za 113 700 zł. Taniej przetransportować 7 osób się nie da. Przynajmniej nowym autem. Przy czym mówimy o transportowaniu ich w granicach miasta, bo na dłuższe wypady z kompletem pasażerów Frontera po prostu się nie nadaje. Nie ma wówczas bagażnika i nawet dzieci jadąc do szkoły muszą trzymać plecaki w zębach albo pod nogami. Za to, gdy jedziemy w 5, a trzeci rząd foteli schowany jest w podłodze, to na bagaże zostaje już przyzwoite 460 litrów. I to już wszystko na dzisiaj. Pokazaliśmy Wam 7 7-osobowych SUV-ów w cenie do 250 000 złotych. Wszystkie je obejrzeć możecie oczywiście na naszej platformie findcar.pl, ale jest tam 20 000 innych samochodów, wszystkich marek, wszystkich modeli, wszystkie tylko od autoryzowanych dealerów. I nie bójcie się pisać do nich wiadomości mailowych zarówno w sprawie używanych aut ich oficjalnych programów, jak i tych nowych, dostępnych od ręki, bo może jeszcze uda Wam się utargować cenę, a może przedstawią Wam atrakcyjne finansowanie. Ja się żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku kanału findcar.pl.